Kilka dni temu opublikowałem materiał o rachunku za prąd 373 zł, mimo przejścia w off-grid i praktycznie zerowego zużycia energii z sieci. Materiał wywołał sporą dyskusję, a sprawa szybko dostała ciąg dalszy. Po zgłoszeniu reklamacji pojawił się inkasent. Licznik został wymieniony, a kilka dni później otrzymałem fakturę korygującą. Problem w tym, że z korektą pojawiły się kolejne pytania. Przypomnę krótko poprzedni materiał. Mimo że mój dom był fizycznie odłączony od sieci energetycznej i pracował w trybie off-grid od końca lutego, otrzymałem rachunek za energię elektryczną w kwocie 373 zł. Zużycie, jakie w tym okresie rozliczeniowym nastąpiło, to było 10 kWh. Jednak na fakturze naliczono 270 kWh za okres około 1,5 miesiąca, od początku marca do połowy kwietnia. Po analizie licznika, danych z podlicznika, który mam w domu i rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, zgłosiłem reklamację do operatora. Bo zgłoszenie reklamacyjne pani już złożyła, rozumiem, w tej chwili? Tak, zostało. Zostało zgłoszone. One to nie daje panu gwarancji po prostu. Ono mi nie daje oczywiście Trzymania. gwarancji. Kilka dni później pojawia się inkasent. Co ciekawe, mimo że konsultantka potwierdzała mój numer telefoniczny i dodawała go do reklamacji, nikt nie poinformował mnie o tej wizycie. A przypomnę, że nie chodziło tylko o spisanie stanu licznika, ale także o jego wymianę. Na szczęście inkasent został zauważony przez moją żonę, która podeszła sprawdzić całą sytuację, ponieważ nie było mnie wtedy w domu. Inkasent sugerował, że być może przyczyną rachunku jest instalacja fotowoltaiczna, którą zobaczył z tyłu za domem, ale jak wiecie z poprzedniego odcinka, licznik jest odłączony od budynku. Podczas wizyty inkasenta licznik oczywiście został wymieniony na nowy. Niestety nie otrzymałem żadnego protokołu z wymiany licznika. Gdyby w tym czasie nikogo nie było na posesji, ani w budynku, to tak naprawdę nikt nawet nie wiedziałby o tym, że licznik został wymieniony. I tutaj pojawia się kolejne pytanie. Jak właściwie powinna wyglądać procedura wymiany licznika? Czy operator powinien poinformować o wymianie licznika? Czy odbiorca licznika powinien otrzymać protokół z wymiany? Operatorzy oczywiście mają prawo do kontroli i wymiany liczników, ale cały proces powinien być przejrzysty dla odbiorcy energii elektrycznej. Kilka dni później, dokładnie 3 maja, otrzymałem fakturę korygującą. I tutaj pojawia się kolejna ciekawa rzecz. W fakturze korygującej jako powód korekty wpisano wprost korekta stanu szacowanego. Czyli finalnie problem nie wynikał z instalacji off-grid, tylko z błędnego oszacowania stanu licznika. Co ważne, mam umowę z rozliczeniem rzeczywistym, a nie prognozowanym i rozliczam energię co miesiąc. Mimo tego zastosowano odczyt szacunkowy i naliczono ponad 270 kWh. Po korekcie faktury zostało około 10 kWh rzeczywistego zużycia energii. Kwota faktury została zmniejszona z 373 zł do wartości 87,92. Skorygowano również opłaty zależne od zużycia energii oraz akcyzę. Opłaty stałe pozostały zgodne z taryfą. Co ciekawe, mimo fizycznej kontroli licznika i jego wymiany, na fakturze nadal widnieje sposób odczytu S, czyli odczyt szacunkowy. I to jest kolejna rzecz, o którą chciałbym zapytać się operatora. Muszę przyznać, że sama reakcja operatora była dość szybka, ponieważ korekta pojawiła się jeszcze przed terminem płatności. I dzięki temu nie będę musiał czekać na zwrot pieniędzy. Pozostają jednak pytania dotyczące procedury wymiany licznika i sposobu informowania odbiorcy. Dlatego w kolejnym materiale pozwolę sobie znowu zadzwonić do biura obsługi abonenta operatora sieci energetycznej i zapytać się o oficjalne stanowisko operatora. I jak te procedury powinny wyglądać? Czy odbiorca powinien być informowany o fakcie wymiany licznika? Czy powinien otrzymać protokół z wymiany wraz ze stanem obu liczników? I dlaczego po fizycznej kontroli stanu licznika nadal widnieje S? Dajcie znać, jak wyglądało to w waszym przypadku i czy mieliście podobne sytuacje. Pozdrawiam.